Dzień dobry moi kochani, witajcie ponownie w Liverpool. Pachni kotlet. Jesteśmy u Bercika. Tutaj, zobaczcie, ta nazwa taka, bardzo niewidoczna, bardzo nie widać przez to rusztowanie. Czekaj, niech pan przejedzie rowerem, ale pachnie schaboszczakiem. Nie, wiesz czym pachnie? No co? Myślisz, że mają? Niedziela. Niedziela mają rosół. Dobra. Jesteśmy u Bercika, to jest trzecia i ostatnia restauracja z mojej listy w Liverpool. Chociaż ta druga restauracja, którą byłem tydzień temu, nie była na liście, ale powiem wam, że wpadliśmy tam przez przypadek i było pysznie. Dzisiaj znowu robimy rosołek schaboszczak. Tradycyjnie chyba trzeba to zrobić. Jestem głodny już, jestem głodny. Jedliśmy śniadanie o 11, jest 15:30. Czas załadować brzuszek znowu. Dobra, idziemy do polskiej restauracji u Bercika Liverpool. Zapraszamy. No więc jesteśmy w środku. Powiem wam, że to wygląda naprawdę ogromna restauracja. Płyty winylowe na suficie. Tak jak ja miałem, jak miałem 18 lat, miałem takie właśnie płyty na ścianach u siebie w domu. No, tak właśnie miałem taki styl. Jest to naprawdę wielkie. Przypomina mi to, ten klub mi, wiesz co przypomina, jak kiedyś, to restauracja. Ja kiedyś miałem w Liverpoolu dyskotekę i wyglądało to identycznie. W porównaniu do, co to było, Tasty Polish Cooking, to jest ogromne. To jest po prostu ogromne. Tam było tak fajnie klasycznie, takie było swojskie, malutkie, taki GS, ale mikro. Tu już jest, no już. Ja ci powiem, że to wygląda jak przerobiony klub, jak przerobiona dyskoteka, coś takiego. Golonko w razie czego? Ja chyba tradycyjnie z schaboszczaka No to wiadę. zobaczymy. Dobra, to ja za chwileczkę. Dobra, dzięki. No więc jesteśmy w centrum. To nie jest Kensington, chociaż przejeżdżaliśmy tak Kensington, jak ja pamiętam ze swoich lat młodości, jak pierwszy raz przyjechałem do Anglii, to była najgorsza dzielnica w Liverpoolu. My jesteśmy tutaj bardziej koło głównej drogi, tam zaraz doki są niedaleko. No ale dobra, nie o tym. Moi drodzy, mamy menu. Co tu się dzieje? Co za ceny w ogóle? Ile tam rosół kosztowało? Też 3 funty, nie? Więc tak, zupa dnia, rosół i buraczkowa dzisiaj jest. Kosztuje to 3 funty. W szoku jestem. Bardzo tanio. Ja nie, przeprowadzamy się z powrotem chyba, powiem ci, że u nas czegoś takiego nawet w najgorszej polskiej restauracji w Tipton zupa nie kosztowała 3 funty. Już nie pamiętam ile, napiszemy zaraz ile to kosztowało, ale 3 funty za rosół. Ten obrusik, tudzież bieżnik. Właśnie to się głupio nazywa, bieżnik, nie? Bieganie mi się Ale kojarzy. ładne. Takie jak Słowiancy w Coventry. To są polskie takie maki i inne kwiatki. No to dostaliśmy pierwsze danie, czyli kompocik truskawkowy, mam nadzieję. Bez truskawki, nie jest zatopiona. Duża szklanka, zimny, fajnie. Pachnie truskawą. O, truskawka z porzeczką chyba. Wczoraj też było mieszane. Tak? Słodziutki. Słodziutki, ja zawsze, jak mama dawała kompot w domu taki z truskawkami, to musiał być taki bez dodatku wody. Musiał być mocno słodki. I tu jest naprawdę fajny kompocik. Spróbuj. Jak ci będzie smakował? Bardzo dobry. Porzeczkowy, nie? Taki chyba, no porzeczkowy, no. Ale Dobra. jest chyba z truskawką, nie? Truskawko-porzeczkowy. Bardzo dobry. Może w tej samej robili ten, bo No taki sam, nie wyróżniałabym ani tego czy tamtego. jak się dowiedziałem wczoraj, właśnie tutaj właściciele się znają i razem grillują i są konkurencją, ale tak nie walczą drugich ze sobą. wspierają. Także bardzo, bardzo fajnie. Jak to wszyscy mówią, że Polak za granicą to jak ci zaszkodzi, to ci nie pomoże. Prawda to jest, że jak już nadmieniłem, lokal jest ogromny i w tym tygodniu będą jeszcze otwierać w piwnicy, bo jest zapotrzebowanie chyba na imprezy, tak. I jest naprawdę duże. Fajnie, jest czyściutko. Co mogę jeszcze powiedzieć o tym lokalu? Duży jest, no to jest, tu już się czuję jak w restauracji, nie tak jak u Polish, co to było? Tasty Polish Cooking, to było tak naprawdę malutkie, a to jest naprawdę ogromne i tutaj dużo ludzi może się zmieścić.
No i faktycznie wesele można też robić, czy tam chrzciny, czy stypę. Wącham, czy czuć buraczki, Zajebisty ale nie talerz. czuć, no fajne talerzyki. To dostaliśmy zupa buraczkowa. To nie jest barszcz. Nie ma tu kleksa ziemniaka. Ziemniaki są w postaci takiej kartoflanej. Dobra, czyli próbujemy buraczkowej. Jak moja botwinka. Tak? Aha. Pyszny, wyrazisty, buraczkowy. Bardzo, bardzo dobre. Kolor może taki nie do Zabielany końca. jest. Zabielany. Naprawdę. Czuć znowu tutaj mięsko, zobacz. Jest zieberko. Pewnie. Bywa. Właśnie ja robię taką botwinkę. No zawsze dodaję liści. No bo botwinka bez liści, no to jak? Pycha, powiem Ci. Bardzo dobry, bardzo słodki, bardzo buraczkowy. Dobrze doprawione? Świetnie doprawiony. Nie potrzeba ani soli, ani pieprzu. Jest tak jak mama moja gotuje. Jest solidnie wytłuszczony, bym powiedział. Jest tego wszystkiego. Jest tego buraka dużo, jest tego mięsa kawa. No nie, mięsa nie ma tutaj dużo, ale to nie jest znowu gulasz, żeby było mięsa dużo. Chodzi o to, żeby tu był smak buraka. Jest smak buraka. Dobre, no dobre. Także barszczyk, pierwsza klasa, drugi wagon. Naprawdę. Nie, no Potwierdzam. pierwsza klasa naprawdę dobry, prawda? No i rosołek. Dobra, już widzę tutaj minus. Nie ma zielonego. Nie ma zielonego. Zielone musi być, nie ma pietruchy, nie ma oków. Czy widzisz oczy? Nie, ale na talerzu widzę. Jest tłuszczyk, nie? Jest ten tłuszczyk, ale nie pływają te oka. Jest mięso, jest kury, jest marcheweczka. Co ja trochę mniej wezmę, bo się upapram. Samą wodę spróbujemy. Wyrazisty. Mocno kurczakowy. Ale. Grzybka też nie ma, nie? No ja już dostałem tyle komentarzy, że się dziwią ludzie, że jak grzyba do rosołu. No jak? Jeden musi być. Makaron jest w dobrej konsystencji, nie jest rozgotowany. To jest kupny makaron, niestety. Ale komu by się chciało makaron robić tak naprawdę, Jeszcze na bo tyle osób. ja też bardzo lubię makaron mojej mamy, jak ona robi w domu, bo jest zupełnie inna inszość, jeżeli chodzi o rosół. Nie mam do rosołu, no. Tak, no my w domu robimy, chociaż już dawno jedliśmy karbów w domu, także makaron odpada zupełnie. Ten jest dobry, jajeczny. Rosołek jest gorący. Doprawiałbyś, czy nie? Nie doprawiałbym, ale wiesz co, troszeczkę wodnisty jest. Jest wyrazisty, ale tego rosołu w rosole jest mało. Taki lepszy niż na naszym weselu. Znowu powiem to samo, co powiedziałem w Wolverhampton. Tamten był bardzo marchewkowy. Tutaj nie jest tej marchewki też dużo, ale nie jest ona taka wyczuwalna. Ale rosół taki jest troszeczkę za dużo wody, bym powiedział. To jest moim zdaniem, oczywiście moim Dłużej byś zdaniem. musiał gotować po prostu. Dłużej albo więcej tych warzyw, więcej tego kura. Ale jest dobry. Bawimy się w takie 0 do 10? Dobra. 7,5. Okej. Bo tutaj bym dorzucił tej pietruchy, inaczej to wygląda, zupełnie inaczej to wygląda, bardziej rosołowo moim zdaniem. Ja lubię, jak coś tu pływa, jakaś pietruszeczka na wierzchu i cebuleczki, kawałek jakby te jeszcze tu były takie przypieczone, to by było w ogóle wyśmienicie. Nie jest zły ten rosół, no ale mówię, troszeczkę brakuje mi w nim smaku rosołu. Jest dobry, ale za to barszcz 10 na 10. Szczerze, barszcz jest wykwintny. Nic nie brakuje. Do tego barszczu wiesz co bym dał, bo on jest taki gęsty. Ja lubię właśnie barszcz ukraiński, do tego dorzucić fasoli. I to jest po prostu mega. To by było po prostu mega danie. Sam barszcz świetny. Kompot świetny, barszcz, kompot 10 na 10, barszcz 10 na 10, 7,5 na 10. Jola próbuje rosołek. Jestem ciekaw Twojej opinii, bo Ty też lubisz rosół. I co No dobry powiesz? jest. Dobry jest? Ale jest tak jak mówisz, ma ten smak rosołu, Ale tak jakby tej głębi rosołu brakuje. Tak? To dokładnie. powiedzieć?
No, tak Czyli jakby- jest za mało rosołu w Rosole. rosole. Jest rozwodniony, prawda? Jest za dużo, troszeczkę za dużo wody. Ale jest przepyszny. Czegoś tutaj brakuje. Chodź. Ale jest dobry. Jest dobry, jest rosołowy. Jest dużo lepszy niż ten w Lipton. No głupio mi trochę zauważyć to, ale ten sam problem, co tam. Nie wiem, może tak powinno być, może ja się nie znam. Na pierwszy rzut oka jest mniejszy. Na pierwszy rzut oka ta panierka, widzicie, to nie jest bułka mocno zmielona, tu już jest inna struktura tej bułki, on nie jest gładki, jest Chrupka chyba chrupki. jest, nie? Tak, jest chrupki. No, ale mówię, ta paniera, zobaczcie, ona sama odeszła już, ale jest przyprawa, jest czerwony, jest jakaś papryczka w nim chyba, Co tam jest? woda jakaś cieknie. Dobra. Grubość rozbicia zupełnie inna. Tamten kotlet był wielki, ale on był bardzo mocno rozbity. Ten jest, już tu jest dużo mięsa. Porównanie panierki do kotleta jest idealne, moim zdaniem. Naprawdę dobry kotlet. Nie pożałowali soli. Nie pożałowali pieprzu. A panierka, No paniera, jak z no zobaczcie, panierką, no paniera odchodzi. To nie jest dobrze zrobiony kotlet, moim zdaniem. Nie wiem jakie jest wasze zdanie, ale nie powinna ta paniera odchodzić. Trzeba go obrócę. Zobaczymy jak jest z drugiej strony. Tu jest idealnie. Wiesz czym jest problem? Tłuszcz nie był na patelni dobrze rozgrzany i zobacz. Paniera się trzyma kotleta. Trzeba użyć siły, żeby to zdjąć i nie schodzi. Tylko dlatego, że tłuszcz nie był dobrze albo kotlet nie był wysuszony przed obtoczeniem w mące, albo po prostu patelnia była za zimna i tak się właśnie stało. Dla mnie to akurat nie jest żaden problem. To jest moje zdanie. Tak, i twój problem. To jest moje zdanie. Ja tak uważam, że kotlet powinien być w panierce, a nie się rozwarstwiać. To nie jest ciasto francuskie, żeby się rozwarstwiało. Moim zdaniem. Ziemniaczki. Pyszne ziemniaki. Znowu, nie ma grudek. Jest to jeden rodzaj ziemniaka. Dobra. Posolone, popieprzone, wszystko w porządku. Naprawdę dobry kotlet. Zobacz, jak z tej strony kroję, nic się nie rozwarstwia. Ok, próbujmy surwa z kapuchy. Kapucha kiszona. Tu brakuje mi cukru. To jest tylko kapusta kiszona i marchewka. Nie ma tu cukru ani oleju. Nie ma tu po prostu. To jest tylko kapusta kiszona. To nie jest surówka z kapusty. A tu mamy kapustę świeżą, białą. I to jest klasa. To jest pyszne. To jest pyszne. Sama kapusta kiszona jest ok, ale spodziewałem się, że to będzie kapusta kiszona zrobiona z cukrem. Na surówkę. Surówkę, tak jak się podaje. Jest dobre, jest dobre. Nie ma co narzekać. Porcja, zobaczcie, to jest naprawdę duże. Kotlet może nie jest tak duży jak tam, że trzeba było drugi talerz, żeby to przełożyć, żeby to w ogóle zjeść. Ale powiem wam, że ten kotlet jest mniej rozbity. Tego mięsa naprawdę jest tutaj dużo. Czuć to mięso między panierą, a nie tak jak tam było, że kotlet był wielki, ale był tej samej grubości co panierka. Dla mnie to jest wielkie no-no i ja lubię po prostu tak klasycznie po polsku. Cena tego 10 funtów. Za 10 funtów naprawdę nie ma się do czego przypieprzyć. Mógłbym tu wracać codziennie. Jestem w szoku, że tutaj są takie tanie, że tutaj są takie niskie ceny, nie? Bo u nas... No, mniejsza z tym, ale no, w szoku jestem. Dobra. Tutaj dostałem jeszcze kotlet mielony. Znaczy dostałem, zamówiłem sobie. Chciałem spróbować jak mielonka smakuje tutaj. Dobrze. Jest zmielony, nie jest to naprawdę nie jest to jakiś tam pasztet gładki. To jest dobrze wymieszany kotlet. Bardzo ładnie pachnie. Dobry kotlet, ale jest odgrzewany. Nie ma chrupkości już żadnej w nim. Jest po prostu, smakuje to bardziej jak klops. Taki wiesz, meatball.
bo tu już nie ma chrupkości w tym, że zobacz. Nie ma żadnej chrupkości, to już przeleżało, ale to jest dobre. Naprawdę dobry kotlet. Do tego jeszcze jakiś sos jest pieczarkowy, ale nie zamawiałem, bo chciałem tylko spróbować kotleta. No dobre jest, dobre. Na pewno to, jeżeli by to było na świeże, usmażone, byłoby to chrupkie, byłoby to całkiem inne. No ale nie, no smakuje mi to. Ok, przechodzimy do pierogów. Szybko tak mówię, bo moja żona też chce zjeść ciepłe. A ona zawsze jest poszkodowana, bo ja wpierdzielam, a ona... Ale ciasto mięciutkie. Ciasto jest mięciutkie, chociaż powiem Ci, że jest takie ciemne. Ono jest gumowe. Tamte było zupełnie inne ciasto. Ja już to widzę, że ono jest inne i na tych końcówkach ono będzie twardawe. Pieróg napakowany tak średnio bym powiedział. No dobra, przechodzimy do smaku. Tamte lepsze. Tamte to znaczy? Z Polish Cookie. Tamte pierogi były takie delikatne, ciasto się rozpływało samo pod językiem. Tutaj niestety to ciasto jest twardawe i trzeba użyć siły, żeby to przegryźć. Także i widać to, zobacz, one są takie ciemne. Tamte były bialutkie, po prostu bialutkie i widać na tych końcach, to jest gumowe. 8 pierogów kosztuje 8 funtów. Aha, no spoko. Bardzo dobra cena. No tu niestety trzeba się posiłować. Wiadomo, każdy dom inaczej robi pierogi. Tutaj ciasto troszeczkę przegrało. Na tamte pierogi z przyjemnością wrócę, tutaj niekoniecznie. Znowu są bardzo dobrze przyprawione. Jeżeli chodzi o samo nadzienie, bardzo mało wyczuwalny ten ser jest w tych ziemniakach. To już jest taka mieszanka, taka wymieszane to jest bardzo, bardzo mocno i nie ma tej struktury już sera. Nawet nie jest to widoczne, podejrzewam. To zobaczcie, to jest wszystko takie białe. To jest dobrze wymieszany ziemniak z serem i tu już nie ma tego rozróżnienia między ziemniakiem a serem. To jest po prostu ziemniakowy ser. Moim zdaniem. Ziemniakowy ser. No, tak. Nie jest to złe. Za 8 funtów jak najbardziej dobre danie. Ciasto, już mówiłem, już chyba wystarczy, ale dobrze wyszedł do pieroga. Bo jest dobry. Ostatnie danie moja żona zrobiła placek po zbójnicku, Nie, po węgiersku jest po napisane. węgiersku. Z mięsem z Czy placek karkówki. chrupi? Nie chrupi. Placek chyba też był usmażony wcześniej, Nie mógł być wcześniej. bo jest zimny. Wielkie danie. Tak, to jest wielkie danie. Placek nie jest smażony na bieżąco, podejrzewam, moim zdaniem. No to kąsajmy. Taki wielki będziesz jadł? Bardzo fajny gulasz. Mięso, cebula, papryka, bardzo wyczuwalne. Dobrze przyprawione. Sam placek. No nie, wygląda ten placek. Na gumowy trochę wygląda. Nie jest chrupiący w ogóle. I to już, A rozłóż? on troszeczkę, O, że ser jest Tego jakiś. się nie spodziewałam. No, placek nie jest chrupiący w ogóle. Ser. Dobre danie, znowu dobre danie. Super przyprawione. Jeżeli chodzi o przyprawy tutaj, no to jest naprawdę dobrze zrobione danie. Nie potrzeba ani soli, ani pieprzu. Nawet, no ta papryczka nawet tutaj jest, która naprawdę daje. Jest, widzę, żółta i czerwona. Jakaś cebuleczka chyba. Też wielka porcja. Samo mięso jest dobrze zrobione. Jest kruputkie. Bardzo dobre danie. Na to jeszcze smetana. Wszechobecny koperek. Na 10 punktów. Znowu 8 na 10, bo ten placek, zobaczcie, to nie chrupie w ogóle. No to widać, że jest. To jest... no nie wiem, no nie da się my dużo zamawiamy, żeby spróbować wszystkiego, nie da się tych wszystkich dań zrobić tak, żeby one wszystko wychodziły z kuchni skwiercące. No nie da się, ale ten Wróciłbyś na to? wróciłbym na to. I to Wróciłbym chyba na to. najważniejsze jest. Tym bardziej, że to kosztuje ile? 12 funtów? 12,50 12,50 taki placek po zbójnicku. po Dla węgiersku. gościa, po węgiersku, no tak, bo z papryką. Da się tym najeść. Naprawdę duże danie, naprawdę dobre danie. Jeszcze chciałbym wrócić do tego mielonego. On pachnie rosołem i jest bardzo, bardzo soczysty. To nie jest jakiś zlepek taki mięsny,
To jest naprawdę, naprawdę dobry kotlet. Wiem, że nie chrupi, ale spycha. Dobra, teraz szybkie porównanie. Jeżeli chodzi o Ubercika albo The Polish Cooking, jeżeli miałbym wybrać o tym, jak to w środku wygląda restauracja, tylko ja się skupiam cały czas na jedzeniu. Jeżeli chodzi o pierogi, tam są lepsze. Jeżeli chodzi o schabowy, tu jest lepszy. Jeżeli chodzi o ziemniaki, tam są lepsze. Jeżeli chodzi o gulasz, tu jest lepszy. No takie... Ale i tu smaczne, tylko zupełnie inaczej zrobione. Jeżeli chodzi o całokształt, i jedną i drugą restaurację jak najbardziej mogę polecić. Tutaj szkoda, że nie ma śmietany do pierogów, moim zdaniem, do ruskich. Tak, przydałoby się. Jeżeli chodzi o ruskie, no to cebulka, śmietana to już jest taka podstawa. Powinno to być podane, ale nie jest i też nie jest źle. No da się zjeść te pierogi, ale ciasto jest twarde. I ta cebulka nie jest taka dobra. Cebulka trochę kwaśna jakby. Znowu, tam była cebulka lepsza. Inaczej to było zrobione. Serek. Będziesz brał deser? Będę. Także moi drodzy, dzisiaj dla odmiany zamówiłem sobie seromakowca albo makosernik. Jak zwał to, z czego jest więcej? Makosernik, bo jest więcej maku. Czy to wygląda jak domowe ciasto? No nie, nie wygląda, ale pan powiedział, że jest domowe. Powiem ci tak, wbiłem się w to jak w szklankę wody. Próbujemy. O. Mało tego, że to jest dobry sernik, dobry makowiec, a na spodzie są rodzynki i orzechy włoskie. Orzechy włoskie dla mnie super, rodzynki dla mnie ble. O, a ty jesteś jakaś, nie wiem. I ile ciasto kosztuje, pytałeś? Nie, nie pytałem. Nie wiem, ile ciasto kosztuje, ale powiem ci, mokre, nie ma grudek, nie jest znowu masa taka zmylona, jest idealny sernik, idealny. Pycha, pycha. I do tego wziąłem jeszcze jabłecznik. Wyobraźcie sobie, ja bardzo lubię jabłecznik, bardzo lubię. I tu jest bezik znowu pod kruszonką. Czy ten bezik jest pianką, której nie lubię? To jest chmurka, ale już mówię, ta chmurka jest bardzo słodka, co jest dla mnie bardzo wielkim plusem. Nie lubię białek z jaj na cieście, które nie są bezą jeszcze. To jest taka konsystencja, wiecie, jajka ugotowanego bądź usmażonego. To jest bardzo zacukrzone i to jest pyszne. Do tego ten cynamon tutaj, to jest po prostu bajka. Dobra, jabłka są konsystencji, jak już widzicie, jest kawałek grubego i jest mielonka. Tak powinno być w jabłeczniku. O wow. Naprawdę, naprawdę dobry jabłecznik. To na pewno jest domowe. To niekoniecznie. On wygląda... Wow, co? Wygląda wow, smakuje jeszcze lepiej. Na deserek jak najbardziej można tu wpaść. I jedno i drugie danie, dyszka. Dam dyszkę. Dam. Przepyszne naprawdę. Wiesz, czego mi brakuje tutaj? Żeby on był ciepły I loda. i loda. Ale dobry. Naprawdę, naprawdę dobry jabłecznik. Jak nie przypadam, znaczy ja lubię, moja żona niekoniecznie, ale ten jest naprawdę dobry. Powiem szczerze tak, ja bym wybrał tamtą restaurację, ze względu na walory smakowe troszeczkę lepsi są, ale gdyby tamta restauracja była zamknięta i miałbym do wyboru też tą, z przyjemnością przyjechałbym tutaj też. Czy to ma sens? Chyba ma. A jak nie ma, to powiem tak, obydwie restauracje robią dobrą robotę. Tanie jak barszcz. Ale tak, czysta sól. Także moi drodzy, na Berciku skończyliśmy naszą imprezę z Liverpool tak naprawdę. Jeżeli macie jakąś restaurację do polecenia polską, ja bym chciał polskie, bo lubię polską kuchnię.
lubię testować też nowe, ale polskie to wiadomo polskie. Także jak macie jakąś kuchnię do polecenia, proszę o komentarz pod filmem lub na Instagramie lub coś takiego. Także dzięki za oglądanie, dzięki za przygodę liverpoolową. Zapraszam do następnego miasta, także buziaki, nara.